w poprzednich odcinkach. Cześć siemanko, z tej strony Patryka. W dzisiejszym odcinku nadszedł czas, aby w końcu zabrać się za zbudowanie domku. Pewnie znasz powiedzenie, szewc bez butów chodzi, prawda? No i podobnie jest w moim przypadku. Buduję wspaniałe domki w poradnikach na moim kanale, a w serii Hardcore mój domek z zewnątrz wygląda tak. Natomiast wewnątrz, no właśnie. Więc aby powiedzenie szewc bez butów chodzi przestało być prawdą, zdecydowałem, że muszę w końcu wykończyć wnętrze. Jeśli doceniasz moją pracę, to nie zapomnij zostawić darmowej subskrypcji z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Łapka w górę i komentarz z wyzwaniem, jakie mam wykonać w tej serii, również są bardzo mile widziane. A teraz bierz coś do jedzenia lub picia, a ja się biorę za robotę. Na początek musiałem zebrać sporo drewna, albowiem potrzebowałem 726 dębowych bloków drewna, 439 dębowych półbloków, 435 dębowych desek i 224 skrzynie. Stwierdziłem, że najszybciej będzie zbudować prostą farmę drzew, którą kiedyś pokazywałem na kanale i w taki sposób zaoszczędzić naprawdę dużą ilość czasu na jego zbieraniu. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Farma powstała, a ja w kilka godzin uzbierałem potrzebną ilość dębowego drewna, która pozwoliła mi odznaczyć ten punkt na liście. Niestety to nie jedyne drewno, jakie było mi potrzebne. Kolejnym było świerkowe drewno, którego potrzebowałem w ilości 385 bloków. Do tego 525 świerkowych półbloków, 510 dębowych desek, 271 świerkowych schodów i 208 świerkowych klap. W tym celu na przemian kosiłem i sadziłem drzewa na pobliskiej górce z racji tego, że nie miałem wystarczającej ilości bloków szlamu i miodu, aby zrobić farmę do każdego rodzaju drzewa. Ostatnim elementem, jaki był mi potrzebny, były kamienne cegły. Na szczęście po moich wyprawach do kopalni w poprzednich odcinkach nie brakowało mi bruku, żeby wytworzyć 704 bloki cegieł. Oczywiście do całości brakowało mi jeszcze wiele innych bloków, ale są to na tyle małe ilości, że nie warto ich tutaj wymieniać. Kiedy miałem już wszystko, mogłem rozpocząć budowę, która trwała około 4 do 6 godzin. Wszystko po to, aby dosłownie każdy element wyglądał idealnie. Na początku zacząłem od góry, ponieważ wymyśliłem sobie, że do mojego salonu będzie wpadało światło przez świetlik umieszczony na suficie. Problem był taki, że potem trzeba było dość mocno przerabiać krajobraz tylko po to, żeby owy świetlik mógł powstać. Kiedy już się uporałem z przerabianiem terenu, czas było zejść pod ziemię i zacząć budować wnętrze. Każdy, kto oglądał moje transmisje na żywo, ten wie, że projektując to wnętrze, inspirowałem się tym, jak było wykończone dormitorium Hufflepuff w grze Hogwarts Legacy. Całość była zrobiona w drewnie i w zgodzie z naturą, co tworzyło bardzo przyjazną aurę. To sprawiło, że musiałem mieć takie wnętrze u siebie na świecie. Samą budowę podzieliłem na kilka etapów. Etap pierwszy – świetlik. Etap drugi – pierwsza połowa salonu. Etap trzeci – pierwsza połowa drugiego pomieszczenia, w którym miało znajdować się serce w postaci mojej sypialni, a także akwarium, piecyki do przepalania, przejście do magazynu, a także przejście do farmy, którą stworzymy w przyszłości.
Teraz nadszedł czas na etap czwarty, podczas którego musiałem połączyć świetlik z salonem, a także dokończyć dosłownie cały salon. Niestety, jako że jestem perfekcjonistą i u mnie dosłownie wszystko musi wyglądać, to również byłem zmuszony podmienić wszystkie bloki na deski, drewno, cegły, tak aby nigdzie, dosłownie nigdzie nie było widocznej ziemi czy skał. Kiedy to już miałem gotowe, mogłem kontynuować budowę i zająć się resztą salonu. Miało to być pomieszczenie przytulne, które będzie robiło pozytywne wrażenie od razu po wejściu. W związku z tym, projektując to, co teraz widzicie, zdecydowałem się na stworzenie czegoś na rodzaj tarasów. Do tego zakręcone schody, wiszące kwietniki, drzewo, które miało się znajdować dokładnie na środku świetlika, wiele naturalnych dekoracji, rzeczki otaczające drzewo, czy na sam koniec biblioteczki, gdzie mogłem zaklinać przedmioty. Docelowo obok biblioteczek i stołu do zaklinania, jak tylko wyjdzie najnowsza wersja Minecrafta, znajdowały się będą puste półki, na których będę układał księgi zaklęć. Kiedy zakończyłem już pracę nad salonem, mogłem zacząć tworzyć sypialnię i de facto pomieszczenie robocze. Pomysł na to był prosty. Tarasy miały wyglądać dokładnie w taki sam sposób jak w salonie. Z tą różnicą, że na tarasie w centralnej części będzie umieszczone moje łóżko, a obok łóżko mojego pieska Mamuta. Natomiast pod tarasami ma znajdować się ogromne akwarium z egzotycznymi rybkami. Do tego koralowce, daktylowce, wierzby płaczące, brzoza i tancerki, które będą robić tak. Najprościej mówiąc, ocean w pudełku. W całym pomieszczeniu dodatkowo miały się znajdować dwa przejścia, po lewej do farmy, a po prawej do magazynów. Z kolei w centralnej części zdecydowałem się umieścić stół, a w narożnikach pomieszczeń piecyki do przepalania. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem wybudować, był magazyn. Tutaj nie wymyślałem nic specjalnego. Założenia były dwa. Po pierwsze, ma wyglądać podobnie do reszty, po drugie, ma pomieścić możliwie największą liczbę skrzyni na możliwie najmniejszym obszarze. Co za tym idzie? Choć wiem, że mogłem na środku zbudować jeszcze wiele skrzyń, finalnie postawiłem 224 pojedyncze skrzynie, co przekłada się na 112 podwójnych skrzyń, które na tą chwilę bez problemu zaspokoją moje potrzeby magazynowe. Wiem, że na bank ciekawość już Cię zżera, jak to wygląda w pełni udekorowane, więc nie przeciągając, chciałbym Ci pokazać mój domek w prawie pełnej okazałości, ponieważ farmy jeszcze nie zaprojektowałem. Przed Tobą efekt finalny.
No nie wiem jak tobie, ale mi to wnętrze naprawdę mega się podoba. Z tą ilością detali, którą posiada, wygląda po prostu fenomenalnie. Daj znać w komentarzu, czy też tak uważasz, czy według ciebie wygląda to raczej średnio i można coś zrobić lepiej. Jeżeli twój pomysł będzie naprawdę super, to wierz mi, poprawię to i co więcej wyświetlisz się na odcinku. Stworzenie całego tego materiału kosztowało mnie serio naprawdę ogrom czasu. Więc jeśli ci się podoba, będę wdzięczny, jeśli docenisz moją pracę łapką w górę oraz darmową subskrypcją z dzwonkiem. Ciekawi cię też pewnie, co zrobimy w kolejnym odcinku z tej serii. No cóż, odpoczynek w postaci budowania już się skończył, więc chyba czas najwyższy iść do